Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 3 lat współpracujemy, realizując razem projekt, którego celem jest ucyfrowienie i udostępnienie w otwartym internecie 28 000 unikatowych obiektów pochodzących z zasobu obu uczelni. Zaś 15 000 rekordów egzemplarzy z opisów bibliograficznych jest dostępne w ogólnopolskim i ogólnoświatowym cyfrowym katalogu bibliotecznym. W ramach projektu zdigitalizowaliśmy również w wersji 3D, w wersji przestrzennej 12 opraw ze słynnej kolekcji księcia Albrechta Hohenzollerna, tzw. Srebrnej Biblioteki, która jest chlubą Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Myślę, że dla użytkowników naszych portali internetowych będzie to nie lada gratka. Byliśmy winni tym wspaniałym zabytkom ucyfrowienie ich i pokazanie w wersji właśnie cyfrowej szerokiej publiczności, która nie miała do tej pory okazji widzieć, oglądać naszych wspaniałych zbiorów. W projekcie zdigitalizowano 100 rękopisów średniowiecznych i z epoki nowożytnej oraz ponad 200 pozycji starych druków, w tym najstarszy tekst drukowany w języku litewskim, Katechizmus Martynasa Mažvydas. Poza tym ucyfrowiono kolekcję XIX-wiecznych dokumentów kartograficznych, m.in. Atlasu Joachima Lelewela, zespół kart pocztowych z przełomu XIX i XX wieku, ilustrujących miejscowości Pomorza i Kujaw, muzykalia, w tym rękopisy muzyczne kompozytora toruńskiego Zygmunta Moczyńskiego. Obok wspomnianych już srebrnych opraw, najcenniejszym obiektem zdigitalizowanym w ramach projektu jest kodeks zawierający apokalipsę Heinricha von Hessela. Jest to rękopis, który powstał w latach 70. XIV wieku i był on częścią biblioteki Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego, przechowywanej na zamku w Malborku. Pośród cymeliów muzycznych wyjątkowo cenna jest kolekcja XIX-wiecznych edycji dzieł Fryderyka Chopina. Za szczególnie cenny uważany jest egzemplarz Nokturnów op. 9 wydania niemieckiego Kistnera z 1833 roku, w którym znajdują się ołówkowe naniesienia autorstwa samego kompozytora. Wśród publikacji upublicznionych w ramach projektu znajdują się 2000 druków zwartych, złożonych z 2 grup, poloników i prusików. Wśród poloników mamy publikacje wydane przez polskie oficyny wydawnicze działające poza granicami naszego kraju. Publikacje wydane w latach 1801 aż do połowy XX wieku. Również w tej grupie znajdziecie Państwo publikacje obcojęzyczne poświęcone dziejom, kulturze, sztuce i społeczeństwu Polski oraz wszelkiego rodzaju druki urzędowe skierowane do ludności polskiej, wydane przez władze zaborcze. Wśród druków tzw. prusików znajdują się publikacje źródłowe, polskojęzyczne, niemieckojęzyczne oraz w innych językach poświęcone dziejom Pomorza, szeroko rozumianego Pomorza, Pomorza Zachodniego, Wschodniego, ale również terenów Warmii, Mazur, Powiśla czy okręgu kaliningradzkiego. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu zobowiązała się do zdigitalizowania obiektów zarówno własnych, jak i instytucji współpracujących. Pierwsza kolekcja pochodzi z Muzeum Uniwersyteckiego, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa. Jest to kolekcja Wandy i Karola Poznańskich, zbiór archiwaliów, przede wszystkim związanych z traktatem ryskim, jak również dokumentów pozostałych, notatek i fotografii. Druga kolekcja pozyskana została od pani profesor Haliny Stasiak. Jest to zbiór archiwaliów, przede wszystkim fotografii, jak i dokumentów rodowych Józefa Szygi-Treitlera, który był naczelnikiem
kolei w Bydgoszczy tuż po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku. Następny zbiór to sprawozdania z XIX i XX wieku z Książnicy Kopernikańskiej, stanowiące znakomity materiał do badań nad szkolnictwem terenu zaborów. Następna kolekcja to również zbiór oświatowy, tym razem z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, które powstało przy Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiej i stanowią ten zbiór dokumenty, archiwalia, listy, korespondencja. Szczególnie ważnym przedmiotem są wspomnienia z okresu okupacji hitlerowskiej. Te wzgórza porośnięte trawą, drzewami. W ramach projektu Ucyfrowienie zasobów akademickich Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego opublikowała w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej 600 nagrań dźwiękowych i 400 fotografii z archiwum historii mówionej Pamięć Bydgoszczan. Kolekcja wileńska Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego to archiwum Stanisława Kiałki oraz dokumenty, odpowiedzi na ankietę do Słownika Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczpospolitej. Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ucyfrowione w ramach projektu to starodruki, pocztówki przedwojennej Bydgoszczy oraz grafiki Wojciecha Weissa. Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika posiada największą kolekcję materiałów archiwalnych w kraju dotyczącą życia społeczno-kulturalnego emigracji polskiej po 1945 roku. Gromadzenie tych materiałów nastąpiło od 1995 roku. Wówczas otrzymaliśmy pierwszy dar z Wielkiej Brytanii. Było to archiwum redakcji Wiadomości, tygodnika literackiego wydawanego w Londynie od 1946 roku przez Mieczysława Grydzewskiego. W roku 2015 znakomity fotograf, dokumentalista Wacław Górski przekazał do zasobu archiwów swoją kolekcję negatywów fotograficznych. Kolekcja pochodzi z lat 1960-2002 i obejmuje negatywy z obiektów sakralnych, zamków i obiektów przyrody, przydatne dla historyków sztuki, muzealników i konserwatorów. Cała kolekcja, która była przekazywana przez kilka lat, liczy około 12 000 negatywów, z czego 5200 zostało zdigitalizowanych i są udostępnione w ramach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. W dziale konserwacji i zabezpieczania zbiorów przygotowaliśmy do bezpiecznej digitalizacji ponad 1/3 wybranego materiału bibliotecznego do projektu. Prace konserwatorskie przeprowadzono w zakresie zachowawczym, ale dla wielu zabytków wykonano pełną konserwację. W pierwszej kolejności decydujemy, w jaki sposób mamy dany obiekt ucyfrowić. Do wyboru mamy skanowanie przy pomocy różnego rodzaju skanerów lub też fotografowanie. O tym, jaką metodę wybierzemy, decyduje budowa, typ obiektu, jego rozmiar i stan zachowania. Po zdigitalizowaniu obiekty mogą bezpiecznie wrócić do magazynu, a ich obrazy cyfrowe rozpoczynają długi proces obróbki. 40 obiektów do ucyfrowienia każdego dnia, 1000 zdjęć i 1000-stronicowe księgi, czasopisma regionalne, w tym Dzień Pomorza z okresu międzywojennego, sprawozdania, budżety, ulotki nawołujące do pójścia na wybory. Dla kogo to wszystko? Dla naukowców, studentów, miłośników historii i wszystkich chcących zanurzyć się w historię tego regionu. Również dla nauczycieli i uczniów. Jakbyście napisali jestem spod Torunia, bo w XIX wieku pisano oddzielnie z pod. Te i inne ciekawostki do obejrzenia, przeczytania w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.
Zapraszamy, warto zajrzeć.